Witajcie na moim kanale. Bawię się tą zabawką już rok. Sami widzicie, zrobiłem kilka filmów. Teraz przyszedł czas na jakiś opis, co mi się podoba, a co mi się nie podoba w tym modelu. Jakie ma braki, co można zmienić. Zainteresowanie samochodzikiem spowodowała jego niska cena i profesjonalny wygląd modelu. Jak sami widzicie, wygląda całkiem fajnie. Wielkość też jest spora. Wygląda na bardzo solidną zabawkę. Jest w pełni zdalnie sterowana. Jest zasilana akumulatorem. Akumulator, no może w zestawie jest słabej wydajności, ale troszkę można się pobawić. Sterownik nie jest taki dziecinny, jest naprawdę fajny. Zabawka porusza się i do przodu, i do tyłu. Skręca. Można na różne sposoby jeździć po różnych drogach i rzeczach. Co tutaj warto powiedzieć, to odnośnie baterii. W pierwszej kolejności zmienić baterię na baterię o większej pojemności. Taką baterię o pojemności 2400 mAh, by nie bawić się tylko taką zabawką 5 minut, ale troszkę dłużej. Samochodem bawiłem się na początku w domu, lecz ze względu na swoją bardzo dużą głośność mieszkańcy mnie trochę przegonili, bo jest bardzo hałaśliwa, jak słychać. O, słychać, że bateria już nie wyrabia. Trzeba zmienić baterię. Proszę zobaczyć, jak to hałasuje. Jak sami słyszycie, jest to głośna zabawka, więc głośność należy uznać jako wadę. Jako wadę należy uznać też ten włącznik, który tutaj miał służyć do włączania i wyłączania. Niestety się urwał za trzecim razem. Kolejną wadą tego modelu to jest kiepska konstrukcja w środku tego sterownika i potrafi się wyłamać skręcanie. Więc trzeba delikatnie i nie można na siłę zbyt mocno przekręcać. Model nie ma proporcjonalnego skrętu, więc i tak skręci maksymalnie jak może. Jeżeli chodzi o kolejne wady, to jest wadą tych gąsienic jest to, że jest kiepsko naciągnięte i zamiast jechać przeskakują gąsienice. To zademonstruję może. Nie w tej chwili, ale może później. Pod obciążeniem czy pod podjeżdżaniem pod jakąś górę te gąsienice potrafią tutaj przeskakiwać. Kolejną wadą tego samochodziku, którą trzeba wyeliminować, to jest bardzo słaby element mostu napędowego. On w oryginale wykonany jest z tworzywa sztucznego. Taki przegub. Akurat uległ uszkodzeniu i musiałem go zastąpić elementem metalowym. Jest taki element do kupienia na chińskich serwisach.
Nie kosztuje to Bóg wie ile, ale naprawdę zdaje egzamin. Powinniśmy wymienić praktycznie na samym początku, żeby mieć przyjemność z jazdy takim samochodem. Ogólnie polecam zakup i zabawę takim modelem nie tylko dziecku. Dorosły będzie się równie dobrze bawił, jeżeli zainwestuje dodatkowo w baterię i w metalowy most napędowy. Każdy dorosły facet powinien posiadać przynajmniej jedną ciężarówkę, oprócz samochodu, motocykla, roweru. W skrócie podsumowanie. Zalety. Mocny silnik, co widać było na przykładzie, że ten silnik, pomimo że nie daje mu jechać, kręci. Silnik jest bardzo mocny. Mocne serwo skręcania. Niska cena, której tutaj nie pokażę, ale naprawdę proszę uwierzyć, cena jest bardzo mała. Wady, głośność. Mała pojemność akumulatora w zestawie. Kiepska jakość włącznika i kiepska jakość mechanizmu skręcającego. Te kilka rzeczy, jeżeli producent by naprawił, naprawdę ta zabawka by miała szansę zawojowania rynku. Chciałbym na koniec przedstawić ciekawe rozwiązania odnośnie zmiany standardowego zasilania tego pojazdu. Pojazd w komplecie kupujemy z baterią, która ma pojemności 700 mAh. Mniej więcej starcza to na 5 do 10 minut jazdy na takich właśnie gąsienicach, które powodują trochę większe obciążenie. Dłużej natomiast pojeździmy montując zamiast gąsienic koła. Natomiast można kupić baterię większej pojemności praktycznie za tą samą cenę. Można kupić baterię też 6V o pojemności 2400 mAh, która starcza na trzykrotnie dłużej zabawy i ma to samo złącze, więc działa praktycznie bez żadnego problemu. Ładowanie tej baterii również odbywa się tą samą ładowarką, która jest w zestawie. Można również spróbować zastosować baterię większej pojemności, czyli akumulator, i to już jest taki mój pomysł. I można zastosować taką baterię, która jest dużo większa pojemnościowo i można taką baterię przewozić na pacę. Taka bateria powinna starczyć na co najmniej pół godziny do godziny jazdy naładowana do pełna. Ładuje się co prawda inną ładowarką, ale można nawet na dworzu dłużej się pobawić po naładowaniu takiego akumulatora. Taki akumulator jest szczelny, można go nawet położyć, nic z niego nie wyleci. To jest żelowy akumulator.